W ostatnim czasie internet podbija zdobienie zwane Bubble Nails lub Foam Nails, co w tłumaczeniu oznacza bąbelkowe zdobienie. Jest to bardzo proste i efektywne zdobienie, dlatego nie mogło go także zabraknąć na moim kanale. Oprócz tradycyjnego tutorialu pokażę Wam także efekt tego zdobienia uzyskany na różnego rodzaju produktach. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Zaczynam od nałożenia 2 cienkich warstw czarnej hybrydy, na którą następnie nakładam top bez przemywania. W utwardzoną warstwę topu wcieram pyłek z serii Chameleon w odcieniu Infinity. Pozbywam się nadmiaru pyłku za pomocą miękkiego pędzelka rybki. Następnie zabezpieczam pyłek cienką warstwą topu. W tym momencie sięgam po małe naczynie, w którym mam przygotowaną niewielką ilość szamponu z wodą oraz słomkę. Aby piana nie wylewała się z naczynia, dobrze jest przykryć je ręką. Po kilkukrotnym nadmuchaniu piany powstałe bąble będą bardzo duże, dlatego dobrze jest wymieszać pianę, aż bąbelki zmaleją. Tak przygotowaną pianę nakładam na nieutwardzoną warstwę topu. Pianę nakładam za pomocą kopytka. Tak jak wspomniałam, do zrobienia piany użyłam szamponu. Wcześniej próbowałam wykorzystać zwykłe mydło w płynie, ale niestety bąbelki bardzo szybko znikały po nałożeniu ich na top. Dlatego jeśli spotkacie się z taką sytuacją, spróbujcie zrobić pianę wykorzystując inny produkt. Pamiętajcie także o tym, żeby zdobienie wykonywać świeżo zrobioną pianą. W innym przypadku bąbelki również mogą znikać, zanim zostanie utwardzony top. Nakładam pianę na całą powierzchnię paznokcia, a następnie utwardzam go w lampie. Po wyjęciu z lampy przemywam top cleanerem Wipe Off. Zdobienie gotowe. Tak prezentuje się wzór w stylu Foam Nails. Teraz, tak jak wcześniej wspominałam, zaprezentuję Wam to zdobienie wykonane za pomocą różnych produktów. Oprócz pyłku z serii Chameleon, zdobienie dobrze prezentuje się na pyłkach Glass. Pyłki Glass zestawiłam z pastelowymi hybrydami. Dodatkowo w przypadku tipsa z lewej strony pyłek nałożyłam na lepką, dyspersyjną warstwę, a nie tak jak zwykle na top bez przemywania. Dzięki temu mam wrażenie, że efekt jest jeszcze lepszy, a kolor pyłku jest bardziej podkreślony. Ostatnie pyłki, jakie przetestowałam, są to pyłki z serii Metal Manix w odcieniu złotym i srebrnym. Pyłki nałożyłam klasycznie na czarną hybrydę. Są one na tyle kryjące, że nałożenie ich na jakikolwiek inny kolor daje bardzo zbliżony, jak nie taki sam efekt. Do zdobienia wykorzystałam także brokatowe hybrydy oraz lakiery z serii Iron. Tutaj możecie zobaczyć efekty zdobienia wykonanego na kolorach Lady Joker i Superhero. Jeśli chodzi o brokatowe odcienie, zdobienie wykonałam na kolorach No Money No Honey i Be More Vegas. Kolor No Money No Honey daje bardzo podobny efekt jak przy zdobieniu wykonanym na złotym i srebrnym pyłku Metal Manix. To już wszystkie zdobienia, jakie dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeśli tak, koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym filmiku.